Witam Was, drodzy widzowie. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat, o który już pytaliście wiele razy. Ja wiele razy obiecywałam, że go poruszę, więc dziś nadszedł ten właściwy moment. Chcę Wam opowiedzieć o fizycznej stronie wędrówki, o rozciąganiu, o ćwiczeniach, o tym wszystkim, co można zrobić, żeby zadbać o swoje ciało, żeby funkcjonowało w jak najlepszej formie i żeby nic nam nie dolegało, żeby nic nie bolało. Pewnie jest to nie do uniknięcia, żeby coś bolało, ale na pewno można dużo zaradzić właśnie ćwiczeniami, rozciąganiem i rozgrzewką, a nie sięgać od razu po pigułki. W Stanach jest na porządku dziennym, że zamiast się rozciągać, hajkerzy od razu łykają ibuprofen i nie tylko, zresztą łykają naprawdę straszne ilości, nawet takich na receptę, silnych leków przeciwbólowych, tylko dlatego, że są trochę zmęczeni i coś im dolega, a mogliby się rozciągnąć, ale przeważnie tego nie robią. Często pytacie, dlaczego noszę stabilizatory, czy miałam jakieś kontuzje. Tutaj też chciałabym odpowiedzieć na te pytania. Jak najbardziej. Nie jestem, powiedzmy, w pełni sprawną osobą. Stabilizatory noszę, bo muszę. Głównie z powodu kolan, właściwie tylko z powodu kolan i pasma biodrowo-piszczelowego. Jeszcze zanim zaczęłam wędrówki, już coś z moimi kolanami było nie tak, stukały mi, później miałam kontuzję w Tatrach i mam ubytek chrząstki pod rzepką i tak na granicy rzepki, no mniejsza z tym, gdzie ona dokładnie jest. W każdym razie, kiedy wymyśliłam, że będę spróbować wędrować długimi dystansami, przez rok chodziłam na rehabilitację, uczyłam się od nowa jak gdyby chodzić i bardziej poprawnie stawiać nogi. Do dziś nie robię tego poprawnie, już na pewno nigdy nie nauczę się chodzić idealnie, ale jest znacznie lepiej. Więc polecam Wam najpierw zasięgnąć rady fizjoterapeuty, jeżeli macie jakiś problem, kontuzję i tak dalej, niż czekać, aż to jakoś samo się uspokoi. Przeważnie się nie uspokaja, tylko się utrwala w takiej złej, nawykowej wersji. No i właśnie zadbać o te ćwiczenia, a nie na przykład brać leki i przemilczać temat. To jest bardzo, bardzo ważne. Po dwóch swoich pierwszych truchajkach zaczęłam się dopiero rozciągać. Teraz już rozciągam się zawsze zanim usiądę. To jest bardzo ważne, żeby to robić, ponieważ na pewno znacie to uczucie takiego ściągnięcia mięśni, zesztywnienia po dniu wędrówki. To dotyczy każdej osoby. Nie ma takich osób, które na ten syndrom nie cierpią. To nie jest nic takiego. To jest zwykłe kurczenie się mięśni, które po wysiłku, jak już ostygną, jak usiądziemy właśnie jak w takiej pozycji jeszcze jakiejś skurczonej, no to na pewno te mięśnie się skrócą, a jeżeli rozciągniemy je zanim usiądziemy, no to tak bardzo się nie skrócą i to jeżeli robimy to ciągle, stale, to właściwie nie ma takich problemów drobnych. Przeszłam już w życiu prawie 32 000 kilometrów. Wędruję mniej więcej 6-7 miesięcy w roku. Codziennie w tym czasie, będąc na nogach, pokonuję 30-40 km dziennie przeważnie, więc jest tego całkiem sporo. Oczywiście jest to wielki wysiłek i wielkie obciążenie dla organizmu, dla nóg, dla kręgosłupa i tak dalej. Więc naturalnie, że odczuwam te wszystkie kilometry, ale nie jest naprawdę źle. Mogę Wam powiedzieć, że nawet jeżeli nie jesteście jakoś super sprawni, nie jesteście zawodowymi sportowcami, wciąż macie szansę osiągać dobre wyniki w takich dziedzinach jak długie dystanse. To jest jak najbardziej rzecz dla wszystkich. Chcę Wam opowiedzieć o ćwiczeniach, które sama wykonuję, no bo takie znam najlepiej. Na pewno jeżeli dolega Wam coś innego niż mnie, to Wasz fizjoterapeuta będzie w stanie doradzić Wam jakieś inne ćwiczenia. Na te ćwiczenia składa się właśnie poranna rozgrzewka,
a następnie rozciągania w ciągu dnia, za każdym razem właśnie jak siadam, czyli jak mam pierwszy lunch i drugi lunch i wieczorem. Czasami jeszcze coś robię w międzyczasie, jeżeli czuję jakieś inne nietypowe rzeczy, natychmiast się zatrzymuję i to próbuję naprawić odpowiednimi ruchami. Właśnie nie robię nigdy tak, że przejdzie mi później i idę z bólem. Nie, tego lepiej nie robić, bo można się nabawić jakiejś kontuzji. Nabawiłam się w życiu kilku takich poważniejszych, no może nie jakoś bardzo poważniejszych, ale w każdym razie takich typowych kontuzji. Tak jak wiele osób na pewno zna ten problem shin splint, to wiele razy go miałam, dopóki nie zaczęłam chodzić w butach zero drop. One właściwie zlikwidowały ten problem. Podobnie z kolanami, na kolana bardzo pomogły buty zero drop. Kolana, czyli kolanoskoczka, taki ostry ból, który występuje tutaj, tutaj pod rzepką, na jakichś zejściach przede wszystkim, albo jak rano wstaniemy i coś tak jest to nierozgrzane. Druga rzecz to przyparcie boczne rzepki. Tutaj właśnie mam ten problem i to jest połączone z pasmem biodrowo-piszczelowym, które mi ciągnie tą rzepkę w tamtą stronę. Pasmo mam permanentnie skrócone, staram się je rozciągać. To tam ma coś wspólnego z mięśniem pośladkowym średnim, na to też są metody. No i z kontuzji takich, które były jednorazowe, to miałam problem z przemieszczeniem kości w stopie. Miałam później naciągnięty staw skokowy od zbyt długiego poruszania się w tym samym jakby stylu na stoku kilometrami. I to były takie rzeczy wypadkowe, a no właśnie kolanoskoczka i pasmo to jest coś, co mam zawsze. Mam też obustronne, że tak powiem, płaskostopie i poprzeczne i podłużne, jakoś z tym żyję. Poprzeczne jest gorsze, podłużne to właściwie nie jest żaden problem, nie noszę na to żadnych wkładek, ponieważ to właśnie może się skończyć źle dla kogoś, kto już bardzo dużo przeszedł w tym sposobie, jaki się ułożyły te stopy, i jeżeli bym to zmieniła, to mogłoby się to skończyć jakąś kontuzją, więc tego nie robię, to działa. Jeżeli robię te wszystkie ćwiczenia, to wszystko jest ok. Więc teraz przedstawię Wam ten cały zestaw ćwiczeń, jaki wykonuję. Pamiętajcie o tym, że wszystkie te ćwiczenia to są rzeczy, które wykonuję w terenie, więc nie będą do nich potrzebne jakieś specjalne narzędzia, z wyjątkiem piłeczki. I przeważnie robię je w butach, czyli w moich altrach, Lone Peakach, w butach zero drop, więc to nie przeszkadza, że te buty mam, one są obszerne, mam w nich dużo miejsca, mogę się ruszyć. Zdejmowanie butów zajmowałoby zbyt dużo czasu, byłoby zawracaniem głowy. Natomiast jeżeli macie inne buty niż zero drop i macie w nich obcas, macie piętę wyżej niż palce, to musicie je do tych ćwiczeń zdjąć, bo wtedy wasze stopy, wasze nogi nie działają w naturalny sposób i nie sposób tych wszystkich mięśni i stawów doprowadzić do porządku, jeżeli mamy je już od razu wykrzywione. Więc buty trekkingowe spadają z nóg i wyobraźcie sobie, że jest poranek, właśnie zwijam namiot. Pierwszą rzeczą, którą robię wychodząc właściwie z namiotu, to jest zwijanie go. I tutaj od razu jest fajna rzecz, warto przy tym sobie tak kucnąć i sprawdzić, jak tam miewają się nasze achillesy, czy jesteśmy w stanie z płaskimi stopami, płasko ułożonymi na ziemi sobie kucać i nie bolą nas achillesy. Pewnie będą troszkę bolały, ale tak się od razu delikatnie rozciągną. I później, kiedy już jestem zwinięta, przesunę sobie tę karimatę i jestem już gotowa do wyjścia, to czas na taką prawdziwą rozgrzewkę. Robię takie różne drobne wyginania, robię wykręty, skręty, tułowia, to jest bardzo fajne, na kręgosłup, na mięśnie pleców, które są plecakiem zawsze obciążone, obie oczywiście strony. Przede wszystkim co robię, to rozgrzewam kolana, no i te achillesy przy okazji. Jest takie bardzo fajne ćwiczenie, które polecił mi fizjoterapeuta, które podobno wykonują biegacze
i hajkerzy też z powodzeniem mogą. To jest ćwiczenie, które wykonujemy stojąc na palcach, jak najbardziej na jednej nodze, jak najbardziej na tych palcach prosto stoimy i podnosimy drugą nogę, będąc w pozycji z ugiętym kolanem. Dociągamy tą nogę, która jest luzem jak najbardziej do tułowia, powoli to wykonując. Im jakby głębszy jest ten przysiad, ale nie robimy przysiadu, tylko lekko się przyginamy, tym lepiej to działa. I tak, no ja to robię przeważnie 10 razy, oczywiście należałoby więcej, ale tak jest ze wszystkimi ćwiczeniami. W tym ćwiczeniu rozgrzewa się czwórka, rozgrzewa się łydka i dzieje się coś bardzo ciekawego z Achillesem. Napięcie z Achillesa, w miarę jak podnosimy tą drugą nogę, przenosi się coraz wyżej w łydkę i w ten sposób Achilles jest od razu rozciągany i rozgrzewany. No i oczywiście właśnie na tą rzepkę, na kolano skoczka to jest bardzo dobre ćwiczenie i kolano nam się bardzo ładnie rozgrzewa. Jak to już zrobię, jeszcze jakieś przysiady, jakieś takie rzeczy, robię jeszcze parę rzeczy na stopy, takie zwykłe robienie dookoła stopą. Czasem właśnie jeszcze to, co też w ciągu dnia robię, czyli stawanie na krawędziach stóp. Do tego też przejdę za chwilę i jestem gotowa do marszu. Po paru godzinach siadam na drugie śniadanie i wtedy właśnie robię wszystko to, co trzeba zrobić, żeby nie zastygnąć i żeby nie było tego zesztywnienia. A więc czasami też robię tą rozgrzeweczkę, ale generalnie przede wszystkim robię rozciąganie Achillesa i łydki. To jest absolutnie najważniejsze z tych wszystkich rzeczy. Robi się to tak, że noga, która jest z tyłu, ta, która ma być rozciągana, jest lekko ugięta i pięta jest uniesiona nad ziemię. Może zdejmę buty, żeby łatwiej było Wam to zobaczyć, co ja robię. O. Pięta jest uniesiona nad ziemią, kolano jest zgięte i to dość mocno zgięte i druga noga jest równolegle do tej pierwszej nogi. Stopy idealnie mają być ułożone, kolana też mają być w linii prostej. Pozycja wyprostowana, nie garbimy się przy tym, bo chodzi też o to, żeby tutaj te mięśnie, które się przyczepiają do, nie chcę powiedzieć czegoś głupiego, chyba miednicy gdzieś do biodra, żeby one się ładnie rozciągały, bo wędrując jesteśmy stale w trochę zgarbionej pozycji pod plecakiem i ważne jest, żeby to wyprostować. No ale przede wszystkim ten Achilles. Ćwiczenie polega na tym, żeby tak jakby usiłować piętę dociągnąć do ziemi, ale żeby ona się tam nie zetknęła z tym podłożem, tylko właśnie jak najbardziej staramy się ciągnąć ten Achilles do tyłu. Z drugą nogą oczywiście robimy to samo. Robimy to przez kilkadziesiąt sekund i to jest to najważniejsze ćwiczenie rozciągające. Oczywiście taka rzecz jak rozciąganie tutaj czworogłowego mięśnia, dociągamy też w pozycji wyprostowanej piętę do pośladka i czujemy, jak czworogłowy tutaj się rozciąga. No i często właśnie robię rzeczy ze stopami, które mi właśnie ze względu na płaskostopie poprzeczne układają się w niezupełnie korzystny sposób. Mianowicie należy stanąć na krawędzi stopy, tak żeby podwinąć mały palec i sobie stanąć na tej krawędzi i tak jakiś czas stać. Jak widzicie, wszystkie te ćwiczenia robię wspierając się na kijkach trekkingowych, no bo tak jest łatwiej. Jak będziecie już po jakimś czasie na szlaku, to też będziecie tacy trochę właśnie niezupełnie ruszający się, a robienie takich ćwiczeń
bez podtrzymania, no to prawdopodobnie skończy się jakąś złą pozycją, bo tylko ktoś, kto uprawia jogę, będzie w stanie stać na krawędzi stopy przez jakiś czas bez podtrzymania. No i jeszcze do tego takie ćwiczenie na pasmo biodrowo-piszczelowe, czyli na tą tkankę, która jakby stabilizuje nasze ciało. Zaczyna się tutaj na dole łydki, a kończy się tutaj w biodrze, ale jeszcze jest połączona z dalszą taką tkanką, która przez resztę ciała biegnie, więc dobrze jest, to można już bez kików, bo to jest na 2 nogach. Stawiamy tą nogę, która ma być rozciągana do tyłu, robimy lekki taki wykrok tą drugą nogą i robimy wygięcie się właśnie w kierunku tej nogi, która jest pociągnięta w lewo. Ona też ma być prosto, stopa ma być ułożona równolegle do tej drugiej i powinniśmy poczuć, jak tu nam się coś naciąga. Ale to jest takie delikatne ćwiczenie. Istnieje na to lepsza metoda, czyli piłeczka. Piłeczka korkowa, kiedyś używałam piłeczki golfowej. Ona służy właśnie do tego, żeby naciągać te przyczepy pasma biodrowo-piszczelowego i mięśnia pośladkowego średniego i tej całej bandy, która się tutaj spotyka w biodrze. To jest bezpieczne ćwiczenie, łatwe dla tych, którzy już wiedzą, którego miejsca szukać. Może pokażę Wam z bliska. Szukamy właściwego miejsca, oczywiście jeżeli tylko potrzebujecie takiego ćwiczenia, ale na pewno się przyda. Takiego miejsca, które jest tym miejscem, w którym noga się zgina, jeżeli chcemy ją odgiąć od ciała, od tej drugiej nogi, jakby zrobić coś takiego. O. I wtedy zobaczycie, że macie tutaj taki dołek. To właśnie jest to właściwe miejsce. No a rolowanie przeprowadzamy leżąc na twardej powierzchni. Na karimacie to nie bardzo mi się uda zrobić, ale mogę Wam pokazać, jak to się robi. Raczej na jakiejś ławce, na płaskim kamieniu, na podłodze, w schronisku na przykład można coś takiego zrobić. Umieszczam sobie tą piłeczkę właśnie pod tym biodrem, wkładam ją w to miejsce, w którym się te napięcia zaczynają i całym swoim jakby ciężarem tam grzebie i czuję, aż mi się to pasmo naciąga. To jest taki specyficzny ból. Nie polega na nacisku na jakąś kość, tylko właśnie na naciąganiu tego mięśniościęgna, bo to jest coś takiego pośredniego między nimi. Jeżeli macie mocno skrócone pasmo, to poczujecie to aż tu na dole w łydce, aż tutaj gdzie się ono kończy. Tą nogę, którą rozciągamy, mamy lekko zgiętą, ale można ją też wyprostować. Tą drugą się stabilizujemy i lekko się można przesuwać na tej piłeczce, tak żeby znaleźć to właściwe miejsce. Nawet na karimacie działa, jestem zesztywniała. No właśnie, trzeba długo na tej piłce leżeć, aż poczujemy, że napięcie schodzi. Można się delikatnie przesuwać, szukać tych miejsc. Fajna zabawa, bardzo relaksujące, no i bardzo potrzebne. I jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić z pasmem i z tym właśnie mięśniem pośladkowym średnim i co na pewno Wam się bardzo przyda, bo to właściwie wszystkim sztywnieje, kiedy siadamy podczas przerwy w wędrówce, mianowicie takie siadanie z kolanem na zewnątrz, a kostką stopy znajdującą się dokładnie nad rzepką. Nad środkiem rzepki możemy sobie dociągnąć to wystające kolano jakby w kierunku ziemi i powinniśmy też poczuć właśnie w tym biodrze naciąganie. To jest bardzo dobre ćwiczenie, nie wymagające żadnego udziału przedmiotów dodatkowych. Mam tutaj ze sobą swój roller, ale rollera używam tylko w domu, ponieważ no jest on po prostu zbyt duży, dodatkowe gramy, no i nie niosłabym niczego takiego. A jeżeli sztywnieją Wam łydki, to takie rolowanie
jest bardzo dobre, takie różne zgrubienia się robią w mięśniu, jeżeli on jest nadmiernie napięty. No i to się roluje właśnie na rolerze. W terenie można to zrobić na butelce z wodą, można spróbować na kijku, ale to nie jest idealne. Jednak taki roller, zwłaszcza jeżeli robimy jedną tylko nogę naraz, działa doskonale. Jest to dość bolesny i nieprzyjemny, ale warto, więc w domu możecie coś takiego robić. W terenie no to już nie za bardzo. Do omówienia zostały jeszcze shin splinty, z którymi wielu z Was ma problemy. Tak jak mówiłam, zażegnałam ten problem jakiś czas temu. Co to jest w ogóle shin splint? To jest taki ból, który pojawia się najczęściej gdzieś tutaj w okolicy łydki, blisko kości, jak ona się nazywa, chyba piszczelowej. No i jeszcze czasami tutaj. U mnie on zawsze pojawiał się tutaj, tam gdzie z przodu noga się zgina. To występuje dlatego, że zwłaszcza u właśnie osób noszących buty z podwyższoną piętą, dlatego że jakby zabierając pracę Achillesowi, właśnie tą piętą, zmuszamy przód nogi do większej pracy, bo to wtedy ten przód nogi musi wykonać tą amortyzacyjną część, wybiegając jeszcze dalej w dół, niż by to miało miejsce, gdybyśmy tylko tak walili nogą piętą. Więc jeżeli się staracie robić dużo amortyzacji i w butach z piętą podwyższoną, to pewnie macie ten shin splint. No i co można z tym zrobić? Jest na to takie ćwiczenie, które polega na odciągnięciu, ale delikatnym, tego tutaj mięśnia płaszczkowatego, który mamy z przodu łydki. Odciągamy go delikatnie od tej kości i wykonujemy ruchy do przodu i do dołu, do góry i do dołu stopą. Cały czas trzymając ten mięsień. No on się po prostu wtedy naciągnie, bo ból pojawia się dlatego, że ten mięsień ociera się o tą tkankę, która osłania kości. Tam się robi taki lekki stan zapalny, a tutaj z kolei to jest wścięgnie tego mięśnia. Oprócz tego jeszcze możemy robić takie właśnie ćwiczenia stopą góra-dół. Ale wszystkie te ćwiczenia są mało efektywne moim zdaniem. Najlepiej jest jednak wymienić buty na zero drop, jeżeli z takim czymś macie problem. Dopiero jeżeli to by nie pomogło, to no trzeba więcej ćwiczyć. Ale no niestety shin splinty to jest coś takiego, co wraca. A wracając jeszcze na chwilę do pasma, jest jeszcze fajna rzecz, którą można zrobić kijkami. Tak jak z tą piłeczką, jeżeli macie kijki, które są zakończone okrągło, tak jak kijki leki, właśnie dlatego kijki leki między innymi są najlepsze, bo mają takie okrągłe końcówki rączek, nie tylko po to, żeby można je było wygodnie złapać ręką, ale właśnie po to, żeby można było kijkiem zrobić to samo co piłeczką. Czyli stojąc, wezmę drugi, można oprzeć taką zluzowaną nogę właśnie tym miejscem, w którym to napięcie jest, tutaj w tej szczelinie, w tym dołku, i naciskamy na to miejsce, żłobimy sobie nim tą rączką, czuję to, więc to też działa. To nie działa tak mocno jak piłeczka, nie jest aż tak efektywny, ale doraźnie może być. Osobiście jednak wolę piłeczkę i zawsze ją ze sobą noszę. No i to chyba już wszystkie ćwiczenia, które chciałam Wam pokazać. Nie było tego dużo. Ważne po prostu, żeby to wszystko robić. Jest jeszcze dużo innych ćwiczeń. Na pewno je niektórzy z Was znają. Możecie się podzielić, choć opisowo jest pewnie trudno to w komentarzu napisać, ale to byłoby na pewno bardzo miłe i przydatne. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam bezbolesnych, przyjemnych wędrówek.